Dziś zabierzemy Was do Krakowa, na teren dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego Płaszów. Powstały w październiku 1942 roku na obszarze żydowskich cmentarzy. Początkowo był obozem pracy przeznaczonym dla Żydów ze zlikwidowanego krakowskiego getta. W 1943 roku Niemcy utworzyli na jego terenie obóz pracy wychowawczej dla Polaków. Natomiast w styczniu 1944 Płaszów został przekształcony w obóz koncentracyjny i obóz przejściowy Auschwitz. Szacuje się, że przez cały okres funkcjonowania obozu przetrzymywano w nim ponad 35 000 osób, a liczba ofiar oceniana jest na około 6 000. Do dziś dnia na terenie Płaszowa znajdują się miejsca masowych egzekucji. Poznajcie historię kolejnego niemieckiego obozu koncentracyjnego. Nasi bardzo starzy widzowie mogą pamiętać, że ja byłem w tym miejscu parę dobrych kilka lat temu i nagrywałem w pojedynkę odcinek. Od tamtego czasu się bardzo dużo zmieniło, a przede wszystkim to, że teren został objęty opieką muzeum. Są wyznaczone różne trasy, memoriały oraz tak zwane stanowiska archeologiczne. Dużo się zmieniło, dlatego nagrywamy to drugi raz. Jest przygotowana bardzo fajna, szczegółowa mapa. Zresztą wszelkie informacje macie w opisie tego filmu i link do niej, jakbyście chcieli na własną rękę odwiedzić to miejsce, ponieważ jest ono otwarte za darmo i przez całą dobę. Znajdujemy się w miejscu, w którym znajdowała się główna brama obozu Płaszów. To właśnie tędy przy ulicy Jerozolimskiej, oprócz jeszcze dwóch pozostałych, wjeżdżali ludzie, no i również wyjeżdżali stąd. Mniej więcej w tym miejscu można to zidentyfikować po wzniesieniu, właśnie za tym jakby plakatem, znajdował się komendantura i koszary. To właśnie tutaj odbywały się główne apele dla, można powiedzieć, żołnierzy, pracowników stacjonujących tutaj. I to właśnie tutaj mieściły się biura administracyjne tego obozu. Po KL Płaszów zostało naprawdę mało śladów. Większość została zatarta podczas ewakuacji Niemców w 1944. Jeden z takich śladów jest to właśnie stare rumowisko przedwojennej hali przedpogrzebowej. Powstała w 1932 roku i właśnie w okolicach Krakowa była to nekropolia żydowska. No i właśnie w momencie powstania obozu pracy, a następnie obozu koncentracyjnego, Niemcy upadlali społeczność żydowską nie tylko poprzez ciężką pracę fizyczną, nie tylko przez morderstwa, ale również przez niszczenie symboliki i kultury i dorobku historycznego społeczności żydowskiej, a mianowicie właśnie w hali przedpogrzebowej, czyli w miejscu świętym dla społeczności żydowskiej, utworzyli m.in. stajnie i chlewy, czyli właśnie jeden ze świadków, pamiętam, że wspominał, że serce im się krają, patrząc na to, jak ich święte budynki są bezczeszone właśnie w taki sposób. Ulica Jerozolimska 3. Jest to chyba najbardziej znane miejsce, ponieważ podczas działalności obozu właśnie w tym budynku, który praktycznie pozostał w niezmienionej formie, mieściła się, można powiedzieć, administracja obozu. W piwnicach na dole był areszt oraz salę przesłuchań, a także miał tutaj swoje pomieszczenie trzeci, najbardziej bestialski komendant obozu, Amon Gott. Teraz wychodzimy na ulicę Jerozolimską. Generalnie Szary Dom znajduje się praktycznie, można powiedzieć, że w centralnej części obozu. Ulica Jerozolimska, teraz się tak nazywa, idzie jakby wzdłuż najważniejszych zabudowań, ponieważ to była strefa przeznaczona, taka strefa techniczna, można powiedzieć, przeznaczona tylko właśnie dla SS-manów. Obecnie jest zamknięty, ma tutaj powstać muzeum, ale wtedy udało mi się wejść do środka i jedna z mieszkanek wpuściła mnie wtedy do środka i również wpuściła mnie do piwnicy. Ja nie pamiętam dokładnie, które to było pomieszczenie. Wiem tylko tyle, że właśnie za tymi kratami, tam w środku, jeszcze były na ścianach wydrapane imiona i nazwiska, jakieś napisy przez więźniów oraz był tam składowany opał. I wtedy ta pani opowiedziała mi taką historię, która też sama zasłyszała. Ja nie potwierdzałem przez tyle lat jej autentyczności, natomiast w skrócie brzmiała ona tak, że aresztowano i sprowadzono tutaj właśnie do piwnic jedną parę. Kobietę zrzucono na hałdę węgla, zdjęto jej skalp z głowy i powiedział do niej wtedy SS-man: a teraz patrz, jak twój mąż umiera. I zastrzelono jej męża, a następnie zastrzelono nią. Tak jak mówię, teraz tutaj nie ma wejścia. Mamy nadzieję, że powstanie tutaj rzeczywiście muzeum, to co tak długo walczono.
I wtedy oczywiście wrócimy tutaj, natomiast powracają mi takie wspomnienia, kiedy tutaj byłem i rzeczywiście udało mi się wejść do środka i te sceny, które widzieliście przed chwilą, to były nasze nagrania sprzed kilku lat, autentyczne nagrania z wnętrza tego budynku. Oprócz obozu koncentracyjnego znajduje się również tutaj miejsce pamięci pierwszej masowej egzekucji z 1939 roku dokonanej właśnie na Polakach. To kamień symbolizujący właśnie miejsce tego morderstwa znajduje się właśnie na terenie KL Płaszów, tutaj na okolicach całej tej ścieżki dydaktycznej. Także gorąco zachęcamy odwiedzać wszelkie punkty. Wapień wydobywany właśnie z tych kamieniołomów można powiedzieć, że był najcięższą pracą i był za karę. Wydobywany on był siłą ludzkich rąk i można to zobaczyć stając na przykład przy tych kratach, bo to wszystko doskonale widać. A jak on był wydobywany? Dojeżdżała tutaj tory wąskotorowe i na te wagoniki właśnie były ładowane te kamienie wapienne, a następnie transportowane do budowy całego tego obozu. Niektóre wagoniki, a wręcz większość ich ważyła po parę ton, a zazwyczaj pchane one były przez kobiety, więc praca była naprawdę wyniszczająca i bestialska. My teraz udajemy się wzdłuż tej drogi na górę, gdzie jest dalsza część obozu KL Płaszów. Wchodzimy już teraz na teren obozu i jak zobaczycie jest tutaj po prostu płasko i pustka, dlatego będzie dużo zdjęć archiwalnych. Ta część, po której idę w tym momencie, była przeznaczona dla Polaków. Zaraz pomiędzy placem apelowym, który znajduje się w tym miejscu, oraz Szarym Domkiem, który mamy po mojej lewej stronie, była strefa przeznaczona stricte dla Polaków. Czasami w komentarzach pod naszymi filmami o tematyce obozowej pojawiają się komentarze mówiące o tym, że my głównie skupiamy się na kwestii żydowskiej, ale tam również byli Polacy. I teraz w tym momencie skupimy się wyłącznie na części polskiej. W KL Płaszów była specjalna strefa wyznaczona dla Polaków, która była skrupulatnie oddzielona drutem kolczastym od reszty obozu. W momencie, kiedy wybuchło powstanie warszawskie w 1944 roku, to tutaj 6 sierpnia zwieziono ponad 6 000 osób, Polaków, którzy byli aresztowani za powiązania właśnie z powstaniem warszawskim. I wyobraźcie sobie, że na tak małej przestrzeni, w kilku zaledwie barakach drewnianych, pozbawionych bieżącej wody, pozbawionych kanalizacji, którzy spali po parę osób na jednej pryczy i przykrywali się wyłącznie swoimi płaszczami, ląduje 6 000 osób. Oni mieli o wiele gorsze warunki. Polacy mieli tutaj o wiele gorsze warunki, więc odgrodzenie tego terenu drutem kolczastym, pozbawienie dostępu i komunikacji z innymi więźniami oraz wyznaczanie Polaków do cięższej pracy skrupulatnie ograniczało jakiekolwiek sposoby dodatkowych opcji przeżycia w obozie, bo nie mieli na przykład dostępu, żeby skądś załatwić sobie dodatkowe racje jedzenia, które już tak już były skromne. Mimo wszystko, w momencie, kiedy Polacy zostali oddelegowani do pracy w mieście i tutaj na pewno Płaszów wam się kojarzy z filmem Spielberga Lista Schindlera, to ja nie mówię, że akurat u Schindlera pracowali Polacy, ale w innych miejscach na terenie i fabrykach na terenie Krakowa mieli już łatwiejszy dostęp do komunikacji i jakoś sobie mogli łatwiej radzić. Również zdarzało się, że współpracowali z Żydami. Po pewnym czasie Polacy pomagali Żydom i Żydzi pomagali Polakom. Natomiast musicie pamiętać, że na terenie właśnie obozu w Płaszowie Polacy mieli naprawdę ciężkie warunki. I tutaj jeszcze nawiązując do akcji Powstania Warszawskiego, to okupant niemiecki bał się, że podobna rzecz może powstać również na terenie Krakowa i po prostu wyłapał młodych mężczyzn i przetransportował ich właśnie tutaj. Znajdujemy się w centralnej części obozu, czyli placu apelowym. Mniej więcej 100 na 100 metrów to właśnie tutaj były codzienne apele, liczono więźniów, jak zawsze, jeśli nie doliczono, to bestialskie oczekiwanie czy w zimę, czy w lato, aż się liczba będzie zgadzać. Ale chciałbym wam powiedzieć o czymś innym. O rzeczy, o której jak usłyszałem, to naprawdę zakręciła mi się łza w oku. A mianowicie chodzi o zdarzenie, które miało miejsce 14 maja 1944 roku. To właśnie na tym placu zostało zebranych około 300 dzieci. Początkowo
Początkowo w obozie mieli przebywać ludzie od 14 roku życia w górę, ale wiadomo, już później z matkami i również znajdowały się dzieci, które jakby były przy nich. No i właśnie te wszystkie dzieci zostały odebrane mamom i zebrane tutaj. Było ich około 300, a że obóz, można powiedzieć, że powoli był likwidowany częściami, musieli coś z tymi dziećmi zrobić. Na początku je tutaj zgrupowano. Dzieci były przestraszone, ponieważ stały na baczność, nie wiedziały, co się dzieje. Niektóre z nich starały się uciec na czworaka lub zupełnie inaczej. I tutaj jest taka historia, że jedna ze strażniczek zauważyła jedno dziecko, które w rozpaczy po prostu ucieka w agonii, bo nie wie, co się dzieje, nie wie, czemu zostało zabrane matce. Po prostu złapała to dziecko za rączki, uderzyło batem, rzuciła na podłogę. Dziecko straciło przytomność, a następnie wszystkie dzieci zostały przetransportowane do obozu KL Auschwitz samochodami. Wszystkie te bestialskie rzeczy działy się przy akompaniamencie skocznej, wesołej piosenki dziecięcej. No i na tą chwilę nie ma tutaj nic o morderstwach i tak dalej, ale te dzieci zostały przetransportowane jak bydło samochodami do obozu Auschwitz. Tam przeżyło z 300 tylko 10. Zostały one wysłane na śmierć. Zostały one odebrane swoim rodzicom, swoim matkom. Nie wiedziały, co się z nimi dzieje. Można powiedzieć, dziecko, które niczemu nie zawiniło, zostało pozbawione życia, nie wiadomo czemu. No i teraz taka refleksja. Każdy z nas ma swoje dzieci i ja słuchając tego, wyobrażam sobie zawsze, że swoje dzieci, które są odebrane ode mnie i takie małe dzieci, nie wiedząc czemu, zostają potraktowane gorzej niż zwierzęta. Umierają w imię nie wiadomo czego. To było tak bestialskie, to jest tak straszne, co tutaj się wydarzyło. I nie tylko tutaj, w ogóle na terenie Polski i Europy. Druga wojna, czy w ogóle wojna, to jest straszny syf, ale ta historia mnie na tyle poruszyła, że naprawdę zakręciła mi się łza w oku. Nawet teraz ciężko mi się o tym mówiło, jak zacząłem sobie to wszystko wyobrażać, więc ciężko mi znaleźć jakąś puentę. Po prostu wojna jest straszna i nie patrzy na ludzi. Ponieważ teren Płaszowa, jak widzicie, po prostu jest, można powiedzieć, ta najważniejsza część obozu jest zrównana z ziemią, ale my w tym momencie idziemy teraz po miejscu, gdzie znajdowały się baraki żydowskie. Za nimi były miejsca gospodarcze, tak zwane, a za tym znajdował się szpital. Cały czas skrupulatnie udajemy się, można powiedzieć, na zachód obozu, do tak zwanej Chagurki i Cedołka, gdzie u góry jest pomnik i tam było miejsce masowej egzekucji. Natomiast tutaj właśnie na tej przestrzeni, numer 8 na mapie, jak ktoś by z niej korzystał, znajdowały się właśnie baraki dla dzieci. My teraz się udajemy w tamto miejsce, na wzgórze. Znajdujemy się na drugim miejscu straceń, które zaczęło być wykorzystywane jako miejsce egzekucji 15 lutego 1944 roku i zgodnie ze slangiem właśnie obozowym została nazwana Cipowym Dołkiem. Dlaczego tak? Dowiecie się podczas opowieści o pierwszym miejscu straceń, o którym opowiemy później, ale pierwotnie starano się właśnie ukrywać jakby właśnie ślady straceń, tak żeby inni więźniowie tego nie słyszeli, no ale po jakimś czasie się tym nie przejmowano, więc te stracenia odbywały się tutaj dosyć cyklicznie. Ciała osób zgładzonych w tym miejscu były przeważnie palone od razu i takimi likwidatorami, czyli mordercami byli na początku głównie SS-mani z Montelupich pod dowództwem Hujara, ale czasami uczestniczył w nich również osobiście komendant obozu. Niejako decydował o życiu i śmierci więźniów, ponieważ podobno sam decydował, kogo miano rozstrzelać. I ostrożne szacunki mówią, że zlikwidowano tutaj od 5 do 6 tysięcy osób, ale podczas procesu po wojnie niektórzy stwierdzili, że nawet 8 tysięcy osób zostało zamordowanych na dołku znajdujących się za moimi plecami. Ale w momencie, kiedy front wschodni poruszał się do przodu, zaczęto
podobnie jak w innych obozach koncentracyjnych, zacierać ślady zbrodni i przydzielono specjalną grupę więźniów, która za dodatkowe racje żywnościowe wykopywała zwłoki właśnie straconych więźniów. One były palone, wyrywano z nich złotych zęby, które nie zostały znalezione wcześniej, ale również słyszano się o przypadkach bezczeszczenia zwłok, które prawdopodobnie były wykonywane przez wachmanów bądź samych SS-manów. Aby przedstawić wam skalę tego, co tutaj się wydarzyło, ze spalonych zwłok powstało 17 wozów popiołów, które zostały rozsypane po okolicznym parku i w 1964 z inicjatywy architekta Cęckiewicza powstał pomnik wyrywanych serc, gdzie jest pokazane kilka ludzkich postaci ze szramą symbolizujących wyrywane serca. Ale czemu kręcimy filmy tego typu? Między innymi po to, aby ludzie mieli świadomość, po czym zjeżdżają na sankach, a mianowicie w tym momencie po masowym grobie. Za tymi drzewami znajduje się kamieniołom Liban. Możecie go kojarzyć z listy Schindlera, ponieważ tam też kręcono ujęcia, a idąc w tą stronę zaraz dojdę do starego cmentarza. Jak widzieliście, plac apelowy, za nim zaraz było miejsce na baraki żydowskie, to właśnie to, co teraz widzicie. Baraki mieszkalne dla więźniów żydowskich zajmowały północno-zachodnią część obozu. W baraku numer 16 skoszarowano Polaków. W marcu 1944 roku, co ciekawe, w baraku numer 5 urządzono tak zwany Kinderhern dla około 300 dzieci, o którym też wspominałem wcześniej. Wysiłkiem więźniów budynek wyremontowano, a dzieciom dostarczono dodatkowe porcje jedzenia, co było i tak, no można powiedzieć, czymś niespotykanym na terenie. Choć i tak 14 maja 1944 roku zostały wywiezione grupą między innymi z grupą około 1500 więźniów właśnie do Auschwitz, gdzie większość z nich zginęła. Więc to właśnie w tym miejscu był gdzieś ten barak dziecięcy. Właśnie był to wcześniej barak polski. Tam znajdowały się właśnie baraki żydowskie. Idziemy sobie teraz po miejscu, gdzie naprawdę wiele osób spaceruje z psami, przyjeżdża, zjeżdżają z tych górek na sankach. Jestem ciekaw, czy oni zdają sobie z tego sprawę, gdzie są i co robią, czy po prostu już mają to gdzieś, ponieważ widoki tego są dla mnie naprawdę dziwne, jak ktoś z górki zjeżdża sobie, w której dokonywano egzekucji na sankach. Jest to miejsce pamięci, są to zbiorowe groby często, więc zjazd na sankach tutaj dla mnie jest czymś, można powiedzieć, dziwnym, choć już niedługo zapewne miejsce to będzie dużo bardziej zabezpieczone i raczej już tak nie będzie można sobie pozjeżdżać. W tym przypadku jest to dobre. No i zobaczcie, właśnie doszedłem, stary cmentarz żydowski i masowy grób. Tutaj macie zdjęcie właśnie chociażby z tego masowego grobu. No i to jest pierwsze miejsce masowych egzekucji. No i zbiorowych pochówków. Jest to na granicy północnej cmentarza. Pochowano tutaj także Żydów zamordowanych podczas likwidacji getta w Krakowie z 13 i 14 marca 1943 roku. Idziemy teraz do tak zwanej Chagórki, czyli kolejnego masowego miejsca straceń, ale już weszliśmy w część przemysłową, że tak powiem, obozu, ponieważ to tutaj mieściły się szwalnie, różne warsztaty naprawcze, szyto czy naprawiano między innymi mundury, to wszystko przy użyciu rąk więźniów, ponieważ właśnie w taki sposób wykorzystywano więźniów do przymusowej pracy, nie tylko w kamieniołomach, ale właśnie również przy różnych tematach związanych z produkcją. Dla niektórych więźniów z czasem udostępniono różne zakłady na terenie samego Krakowa, na przykład między innymi w zakładach Schindlera, czyli tych ceramicznych, o których wam mówiłem przed chwilą, i gdzie, bo jakby też żebyście w topografii się odnaleźli, za tamtym kolejnym wysokim wzniesieniem jest kamieniołom Liban, gdzie była kręcona lista Schindlera.
Jeżeli ktoś z Was oglądał film, to doskonale wie, co mam właśnie na myśli. Jesteśmy na Hagórce, czyli kolejnym miejscu straceń. Tak naprawdę powstało ono na terenie byłego szańca, jeszcze wybudowanego przez Austriaków dla twierdzy Kraków. Może dla Was się to wydawać dziwne i takie wręcz wulgarne, ale tak jest. To miejsce było nazywane przez więźniów Chujową Górką od nazwiska Alberta Chujara, który by odpowiadał za egzekucje na terenie właśnie Płaszowa. Największa liczba egzekucji w tym miejscu, w sumie jest to, można powiedzieć, również dołek, nie tyle co górka, odbyło się w 1943 roku, natomiast w momencie, kiedy zostało to miejsce zapełnione, zasypano ciała ziemią, egzekucję przeniesiono na C dołek, gdzie byliśmy przed chwilą, i to miejsce splantowano i wybudowano tutaj baraki dla więźniów. W momencie, kiedy Front Czerwony zaczął się zbliżać do tego miejsca, to więźniom kazano ekshumować znowuż te zwłoki i je spalić, po to, aby po prostu zatrzeć ślady. Tak robili Niemcy we wszystkich obozach. Tutaj związana z tym miejscem jest jeszcze jedna bardzo taka chwytająca za serce historia. Jest to historia matki z dzieckiem, którzy zostali przyprowadzeni w to miejsce po prostu, aby dokonać na nich egzekucji. Dziecko zapytało się matki w bardzo prostych słowach: mamo, czy śmierć boli? Mama odpowiedziała dziecku, że tak, ale tylko przez małą chwilę. W tym momencie Sesman przyłożył lufę do skroni dziecka, pociągnął za spust, a następnie zrobił to samo matce. Za moimi plecami znajduje się Czerwona Willa, albo inaczej Willa pod skałą. Powstała ona w 1934 roku, ale czemu o niej wspominam? A mianowicie to właśnie w niej później mieszkał Amon Gott, czyli późniejszy trzeci komendant obozu w Płaszowie. Jego okrucieństwo wykracza poza wszelkie ramy. Dla rozrywki strzelał i zabijał więźniów, wymyślał różne metody, różne sadystyczne metody na morderstwa. Miał 3 psy, które również uczył tego, aby rozszarpywały właśnie więźniów. Ale i sam Amon Gott, czyli krwawy komendant, doczekał się sprawiedliwości, ponieważ w 1944 roku został pozbawiony swojego stanowiska za defraudację oraz za różnego rodzaju kradzieże, nie za morderstwa i za bestialstwo. W 1946 roku został skazany na śmierć, a wyrok wykonano w Polsce. I takie porównanie na przestrzeni tej dekady, tak jak był tutaj Kuba i tak jak jest teraz zrobione, uważamy, że teren jest świetnie upamiętniony, bardzo dobrze wykonana ścieżka dydaktyczna, która zmusza do refleksji, i tutaj chcielibyśmy po prostu zakończyć, podziękować Wam za dzisiejszy odcinek i podziękować Muzeum KL Płaszów za zrewitalizowanie tego terenu, a my Wam za dzisiaj bardzo gorąco dziękujemy, no i do zobaczenia na następnej wyprawie.